Dzień dobry moi drodzy. Sporo się ostatnio działo na naszym kanale w związku z tym, że zrobiłam parę materiałów dotyczących kropli hareckiego, czyli kropli z glistnika jaskółcze ziele. I mówiłam między innymi w kontekście tej pięknej legendy o jaskółce, która kroplami, no oczywiście nie hareckiego, tak, tylko kroplami wyciśniętego soku z glistnika leczy oczy swoich piskląt, kiedy one są niewidome albo kiedy mają problem po urodzeniu z tym, żeby te oczy mi się prawidłowo otworzyły. A wiecie, jaskółka to wzrok ma. O czym zaraz jeszcze będę Wam mówiła we filmie, bo będę Wam też o tych legendach wszystkich opowiadała na początku. Natomiast postanowiłam, bo ciągle są jeszcze pytania, no to na co w końcu te krople? No to na taką chorobę pomagają, czy na taką chorobę, a na to leczyć, a z tym leczyć, a tym leczyć. Postanowiłam wszystko Wam tutaj zebrać i opowiedzieć Wam to, jak to wygląda z punktu widzenia i choroby, czyli jaka jest specyfika danej choroby i w związku z tym, czy glistnik i czy ta broń, którą on w sobie nosi, może posłużyć do walki z tą chorobą. Po kolei o wszystkim Wam opowiem i scharakteryzuję poszczególne choroby i wpływ glistnika czy kropli z glistnika na leczenie danej dolegliwości czy danej choroby, więc jeżeli taka tematyka Was interesuje i chcielibyście się tego wszystkiego dowiedzieć, to uzbrojcie się w cierpliwość, bo od razu ostrzegam, że film będzie długi, więc jeżeli ktoś nie ma cierpliwości, no to się nie dowie po prostu tego wszystkiego, bo tego nie sposób zrobić krócej. A ja sobie lubię trochę pogadać, są krótkie materiały na kanale, ale są też takie długie raz w tygodniu, w których mam prawo się rozgadać, bo tak mi w duszy gra. Więc zachęcam, jeżeli kogoś to nudzi albo ktoś nie ma cierpliwości, wiecznie się spieszy, to zachęcam Was do oglądania shortów i tych wszystkich krótkich materiałów, a jeżeli ktoś chce ze mną spędzić parę, 10 chyba to będzie minut, to również jesteście mile widziani. To zaczynam, zapraszam. Idziemy. No zobaczcie, w tym lesie, w którym ja jestem, on jeszcze nie kwitnie. Nie wiem, czy u Was kwitnie, ale ja go pozyskuję z lasu. Jego jest tu w tym lesie naprawdę sporo. On oczywiście w żadnych kępach nie rośnie, ale ja sobie tak przez ten las idę i zbieram. Więc pójdziemy, będziemy poszukiwać tego. Wy macie przy okazji spacer. Ja od czasu do czasu będę do Was zaglądać, ale po co cały czas patrzeć na mnie? Stwierdziłam, że ponieważ mamy taką piękną, coraz więcej jest zieleni, taką piękną wiosnę, to może chcecie zobaczyć, jak ta wiosna tutaj się wynurza z głębin ziemi. Kochani, glistnik był zawsze w medycynie ludowej, w dawnych wierzeniach, był czyścicielem okien duszy, tak go nazywano, ponieważ używano go wszędzie tam, no mówimy tak, że oczy są zwierciadłem duszy i właśnie tego glistnika używano wszędzie tam, gdzie wzrok był mętny, gdzie był słaby, gdzie był jakąś mgłą przysłonięty. Oczywiście nie znano biologii komórkowej, tak? Nie rozpoznano, czy to jest taka, a nie inna choroba czy dolegliwość, ale wiedziano, bo próbowano i wiedziano, że ta roślina, ta tajemnicza roślina ma unikalną zdolność do rozpuszczania tego, co w tym oku się stało zbędne, co się stało twarde, co się stało właśnie, co nam to oko czy widzenie przesłaniało. Bo już mówiłam Wam wielokrotnie, że to człowiek obserwując naturę, zwierzęta właśnie, między innymi tę jaskółkę, a nie odwrotnie, to człowiek od zwierząt i od całej natury, od przyrody dowiadywał się tajemnic zarówno matki natury, jak i tajemnic roślin, tak? Bo ta obserwacja była jego, może moglibyśmy dzisiaj powiedzieć, jego mikroskopem. On przez obserwację się uczył, ponieważ herbarzyści dawniej nie wiedzieli, że są takie pojęcia jak alkaloidy, że jest ciśnienie wewnątrzgałkowe, tak? Które jest powodem, my wiemy już dzisiaj, że jest powodem na przykład jaskry. Oni tego nie wiedzieli, ale intuicja
im podpowiadała. No i ta tradycja stosowania, tak jak mówił Paracelsus, że doświadczenie jest najlepszym sędzią. Jeżeli coś zastosujemy i się sprawdzi, to należy to przyjąć, jeżeli się nie sprawdzi, odrzucić. Dlatego właśnie ta tradycja stosowania jest jedną z najbardziej podstawowych przesłanek do stosowania w fitoterapii konkretnych roślin. Dawniej właśnie przez te obserwacje patrzono i to były tak zwane teorie sygnału. One dotyczyły, ja Wam już kiedyś robiłam taki krótki materiał, gdzie Wam mówiłam, że niektóre rośliny przypominają trochę organy wewnętrzne, czyli na przykład orzech włoski, mózg, awokado, macicę, tak, imbir, jelita. I w ten sposób to jest między innymi jedna z tych składowych teorii sygnałów. I tak ludzie postrzegali też te rośliny. Oczywiście pytacie w komentarzach, a skąd oni wiedzieli, jak wygląda, że imbir wygląda jak jelita? No przecież już jak w dawnym Egipcie mumie były przygotowywane do mumifikacji, to wszystkie, bo znaleziono to przecież w tych piramidach egipskich, wszystkie organy były wyciągane i w osobnych urnach czy w osobnych jakichś takich wazach koło zmarłego również przechowywane, więc otwierano ciała ludzkie. Wiedziano, co tam się w tych ciałach ludzkich mieści. To nie jest to, że myśmy dopiero odkryli to nie wiadomo ileś naście lat temu. No to wszystko ludzie wiedzieli. Wiedzieli, jak wygląda coś, co jest w głowie. No nazywali to mózgiem. No nie wiem, czy kiedyś mózgiem. Pewnie tak. Ale wiedzieli, że to jest mózg, że to jest podobne do orzecha, że to jest w głowie, więc na pewno tym człowiek pracuje. No tak się rozwijała medycyna. No przecież Hipokrates to też nie żył w 1930 roku, tak? Tylko o wiele wcześniej. Ja już był lekarzem i to on zdiagnozował taką chorobę jak rak, przypominam Wam, i ją dokładnie opisał. Ale bardzo ciekawe jest też to, że ja to Wam mówię czasami. Mówię Wam to i zrobię kiedyś taki film, bo uważam, że to jest niezwykle interesujący temat, że ludzie patrzyli na kolory roślin w przyrodzie i na tej podstawie wnioskowali, do czego nam te rośliny mogą służyć. I jest wiele takich przykładów. Ja Wam podam tylko parę. Czy to pięknie, pięknie? No pięknie. Słuchajcie, na przykład, bo w ogóle to jest tak, że w tej dawnej medycynie też wierzono, że jakby to Pan Bóg podpisał rośliny i każdej roślinie dał jakąś wskazówkę też, żeby nas... Nie mogę, po prostu patrzę w to i widzę te malutkie listeczki, taką już piękną zieleń i mnie to rozczula. No dobra, ale wracam do tych kolorów. Patrzcie, jeżeli mamy na przykład żółte, tak? To żółte, oni wiedzieli, że to jest na wątrobę, na żółć, na wszystko, co wiąże się z przetwarzaniem i wydalaniem, czyli mniszek, dziurawiec, nawłoć, dziewanna. To wszystko ludzie wiedzieli, że to jest do tego. No tutaj też, jeśli chodzi o oczy, to oni też widzieli, że może nie z wydzielaniem, ale patrzcie, glistnik też wydziela taki intensywny, sam jest żółty, ale a poza tym wydziela taki intensywny po przełamaniu żółto-pomarańczowy sok. I ludzie zauważyli, że jeżeli są problemy z wątrobą, na przykład żółtaczka, to przecież białka żółkną, tak? Oczy żółkną, więc również z tą żółtą barwą identyfikowano glistnika jako pomoc dla oczu. I przełożono to dalej, przełożono to, że dobrze, no to jeżeli żółkną, bo mamy chorą wątrobę, to może on też nam wszystko inne, co jest mętne, ciemne, tak, jakieś zasłonięte na oczach, może glistnik się tam sprawdzi. I faktycznie się sprawdza. I oni wierzyli, że glistnik wypala chorobę, przywraca oku ten słoneczny blask. No jeszcze Wam tylko krótko powiem, że oczywiście są inne, patrzcie, kolor czerwony, wiadomo, że z układem krwionośnym, tak, czyli głuk przede wszystkim, dzika róża, to wszystko może nam się z układem krwionośnym kojarzyć. Biały z kobiecością, z oczyszczaniem, też z nadmiernego śluzu, czyli jasnota biała, czyli prawoślas, tak? No, mnóstwo jest takich roślin, które właśnie z tym się kojarzą. Błękit to był znowu chłód, leczył stany gorączkowe, czyli przetacznik, szałwia, ogórecznik. Fioletowy był harmonią dla głowy, lawenda, fiołek
niszczyły układ nerwowy. Bardzo ciekawy temat, ja Wam obszernie zrobię o tym filmie, jeżeli będziecie oczywiście chcieli, piszcie mi w komentarzach. A my wracamy do tego glistnika. Do glistnika i do jaskółki. No przecież jeżeli zauważono, że te jaskółki gdzieś tam z tym glistnikiem zawalają do tego gniazda i potem te ptaki wylatują, jaskółka musi mieć super wzrok. To jest jeden z ptaków, który ma najlepszy wzrok, bo on te małe muszki i to wszystko musi w locie natopolować. Więc musi mieć ten wzrok świetny, więc jeżeli oni mówili, aha, że to pomaga, no to pomaga na pewno i nam na oczy, tak? Na wszystkie zmętnienia oczu, czyli na zaćmę, na jaskrę, tam gdzie są kłopoty z oczami, gdzie my nie widzimy, tam stwierdzono, że ten glistnik może być wielką pomocą. Bo dawniej mówili, że tam gdzie oczy tracą światło, no w takich rzeczach, jak Wam zachodzi na oko coś, to tracicie światło. Więc jak najbardziej to było zasadne. Ludzie też często mieli zmętnienie rogówki, mieli zaćmę, mieli tak zwane bielmo na oku. I to było w zasadzie dla ludzi wyrokiem, nie? Bo kiedyś nie było żadnych środków, oprócz tych naturalnych, żeby w jakiś sposób można było sobie z tym poradzić. Więc wtedy też zauważono, że jeżeli na to oko naszedł jakiś obcy materiał, błona, osad, to trzeba to jakoś zeskrobać, tak? Trzeba znaleźć taką roślinę, która nam to zeskrobie. No i stwierdzono, że glistnik to jest super pomysłem. I teraz nie stosowano, patrzcie, my mamy krople Chareckiego, ale już kiedyś nie stosowano samego soku. Oczywiście byli tacy śmiałkowie, ale ten sam sok może się okazać dla oka zbyt ostry i zbyt niebezpieczny. Więc mieszano go z miodem, mieszano go też z mlekiem matki, żeby właśnie stał się bardziej dla oka łagodny, ale też, no, czytam w komentarzach, że nie wolno do soku dodawać miodu, bo spleśnieje. No przecież na miłość Boga właśnie odwrotnie. Jeżeli mamy sam sok, to jest tylko materiał roślinny, to może nam spleśnieć. Natomiast miód jest świetnym konserwantem, cukier jest konserwantem. No wiecie, robicie syropy, to dodajecie cukru, potem te syropy stoją i nic się z nimi specjalnie nie dzieje. I tutaj dodatkowo, oprócz oczywiście wszystkich wartości, jakie ze sobą miód niesie, chociaż enzymów nie mamy, bo my te krople musimy gotować, jak wiecie, ale miód tutaj stanowi taką przede wszystkim barierę, bazę konserwującą, więc nie można mówić, że on spleśnieje. Więc ja Was też uczulam na to, co Wy czytacie, bo widzę, że na kanale jest czasami ktoś coś napisze, a ktoś inny napisze, ojej, a niech mi Pani powie, jak Pani to robiła, a niech mi Pani powie, a co Pani wzięła. Nie do mnie, tylko do tych ludzi, którzy komentują. A ludzie komentują czasami bez sensu zupełnie. Więc musicie na to zwrócić też uwagę. Ludzie uważali też, że w naszym organizmie czasami pojawia się nadmiar tak zwanej czarnej żółci, czyli flegmy, która gdzieś tam nam czopuje różne rzeczy i w związku z tym mamy problemy. I trzeba to rozrzedzić i trzeba to z organizmu wyrzucić. W kontekście trochę jaskry to ma swoje uzasadnienie. Ja Wam powiem później, charakteryzując tę chorobę, dlaczego to może być zasadne i jakie to ma tutaj podłoże. Natomiast no, tak ludzie pojmowali dawniej tę medycynę i to były bardzo dobre ścieżki, którymi później podążyła medycyna akademicka. I słuchajcie, w dawnych herbarzach znalazły się te przepisy, tak? No bo wiadomo, słuchajcie, kiedyś też byli naukowcy, powiedzmy, czyli mnisi w klasztorach, jacyś ludzie, którzy zajmowali się, czytali ze starych ksiąg, zajmowali się tym wszystkim. No i z drugiej strony była medycyna ludowa, prawda? Więc to też się tak dzieliło. No i ta medycyna akademicka, powiedzmy, czyli ci, którzy księgi czytali i potem nam księgi zostawili też, korzystając z dobrodziejstw medycyny ludowej, oni zauważyli, że jak długo się oczy męczą, no my mamy, bo patrzymy w telefon, albo patrzymy w telewizor, albo do nocy i mamy wtedy zmęczone oczy, ale oni też mieli zmęczone oczy, bo oni też czytali nocami te księgi. Mało tego, nie mieli światła odpowiedniego, tylko czytali przy świecach te księgi, bo nie było elektryczności. No to myślicie, że co to było? No to było dokładnie to samo, w jaki sposób my teraz narażamy nasze oczy na zmętnienie, na zmęczenie, na stany zapalne i na różne inne choroby.
No i ja Wam teraz opowiem o poszczególnych chorobach, o tym, jakie są przyczyny, pokrótce tych chorób i o tym, w jaki sposób, jak kierunkowo może na te przypadłości działać glistnik, jaskółcze ziele. Dolisław, hono tutaj! I ja właśnie chciałabym zacząć od tego zmęczenia oczu spowodowanego długim patrzeniem w monitor czy w telefon, czy w te księgi wszystkie. Zrobiłam taką rolkę, ona chyba jest już na kanale, w której to tłumaczę. Posłuchajcie. Chciałabym omówić tak zwany skurcz akomodacyjny. Jeżeli my chcemy widzieć jakieś rzeczy z bliska, to nasze oko musi wykonać bardzo dużą pracę. Dlatego, że tam biorą udział dwa czynniki. Bierze udział soczewka i mięsień rzęskowy, tak zwany, albo akomodacyjny, to zależy kto jakby tutaj na to patrzy z czyjego punktu naukowego. I teraz ten mięsień musi się skurczyć, żebyśmy my z bliska widzieli, a soczewka musi się wygiąć, tak uwypuklić. I wtedy my widzimy te obrazy, które są blisko. Teraz jeżeli my jesteśmy młodzi, to ta soczewka jest bardzo taka żelkowata. A im jesteśmy starsi, tam ta soczewka robi się bardziej twarda. Ten mięsień też musi się coraz bardziej zmuszać do pracy, a wiecie, że z biegiem lat różne mięśnie też różnie wiotczeją nam po prostu i nie są już takie silne. Ale jeżeli my mimo wszystko ciągle patrzymy blisko, no bo tu wtedy jest praca, bo jeżeli patrzymy w dal, to ten mięsień się rozluźnia, soczewka się wypłaszcza i tutaj nie ma już takiej pracy oka, tak? No chyba że ktoś ma jakąś wadę wrodzoną. Ale jeżeli my ciągle patrzymy blisko, to tam jest cały czas skurcz. I to nasze oko żyje w tym permanentnym skurczu i ono potem się, nawet jak my spojrzymy w dal, to ono nie może się rozluźnić. Nie może się rozluźnić i mamy potem problem, mamy nieostre widzenie, mamy różne problemy z oczami związane. No i jak może nam tutaj w tym pomóc glistnik? Tutaj dochodzi do głosu działanie spazmolityczne, czyli rozkurczowe glistnika, a ściślej mówiąc jego alkaloidów, m.in. helidoniny. Helidonium majus to jest glistnik jaskółcze ziele po łacinie. Właśnie helidonina jest jednym z alkaloidów, które tam są. I następuje taka reakcja, że składniki glistnika, właśnie te alkaloidy, działają na receptory wewnątrz tego mięśnia rzęskowego, o którym Wam przed chwilą pomagają i następuje rozluźnienie mechaniczne. One pomagają jakby puścić ten nienaturalny ucisk. To jakbyśmy zrobili sobie taki, nie wiem, masaż albo maść rozgrzewającą. Oko znowu nam zyskuje zdolność do akomodacji, czyli tego płynnego przechodzenia z widzenia bliskiego do widzenia dalekiego. Te alkaloidy wpływają też na przewodnictwo impulsów w nerwach. Wiecie, że między nerwami są synapsy i przed tymi synapsami przewodzone są impulsy nerwowe i w tych nerwach sterujących okiem też są takie impulsy i glistnik je po prostu reguluje, wycisza i wpływa na to, że one nie są już takie nadreaktywne, tylko po prostu najzwyczajniej w świecie prawidłowo nam zaczynają pracować te połączenia między nerwami. Drugą przypadłością naszego oka, bo to nie jest choroba, o której chciałabym powiedzieć, to jest wysychanie oka i mikrourazy. Właśnie też spowodowane tym bliskim, cały czas bliskim patrzeniem w monitor albo w telewizor. Jeżeli my patrzymy z bliska i my skupiamy się na czymś, co jest w tym monitorze, to nasz mózg zapomina jakby wysyłać sygnał, że oko powinno mrugać, bo normalnie wiecie, normalnie mrugamy, oko powinno mrugać 15 do 20 razy na minutę, nawilżać tym samym tą całą powierzchnię oka przez specjalne gruczoły, które w tym oku się znajdują. A my zapominamy. I wtedy ta częstotliwość mrugania spada nawet do 3, nawet zdarza się, że i 5 razy. Następuje tak zwany rozpad filmu łzowego. I ten, bo to nie jest tylko łza, tak? Tylko tam są wszystkie substancje, które stanowią warstwę ochronną. I teraz, kiedy my nie mrugamy, to tak jak na spękanej ziemi, jak nie ma wody, tak? Co się dzieje?
Ziemia pęka, no widzieliście przecież taką spękaną ziemię. I tak samo są pęknięcia na naszej rogówce. Tworzą się mikrourazy, dlatego że ta rogówka błyskawicznie wysycha, jeżeli nie ma tego nawilżenia. Powstają takie mikroubytki w niej i każdy jakby ruch powieką, którego my potem dokonujemy, to jest tak jak tarcie papierem ściernym o tę wyschniętą płaszczyznę, tak? To wywołuje nam pieczenie, wywołuje nam piasek pod powiekami. Potem są stany zapalne, które przechodzą w stany zapalne przewlekłe i tak dalej, i tak dalej. A co może dla nas zrobić glistnik? No w tym konkretnym przypadku nasz glistnik działa na 3 polach aż. Po pierwsze, on nam goi nam te mikrourazy, dlatego że glistnik przyspiesza nam przede wszystkim podziały komórkowe. W przypadku tego suchego oka, krople, jakbyśmy my stosowali krople, to one nam, takie chemiczne, wiecie, to one nam te oko w jakiś tam sposób nawilżą. Ale nie potrafią nam załatać tych mikropęknięć na powierzchni rogówki, a glistnik to potrafi, dlatego że on nie tylko wypełnia te przestrzenie jakby w tej spękanej ziemi rogówkowej, ale on też daje sygnał, jak ja Wam mówiłam, przyspiesza podziały komórkowe, daje sygnał do okolicznych komórek, żeby je załatać i w ten sposób on regeneruje nasze oko. Też składniki glistnika mają zdolność do takiego delikatnego drażnienia, oczywiście w sensie pozytywnym, jak Wam już wspominałam, zakończeń nerwowych również w obrębie oka. I to zmusza gruczoły, przez to, że ten glistnik mówi dalej, pracuj, tak? To zmusza gruczoły do produkcji własnych jakby łez, tak? Nie zastępczych, tylko własnych łez, zamiast tej sztucznej wody, którą my czasami sobie dolewamy. To jest też kazus naturalnych kosmetyków. Wiele razy Wam mówiłam, że chemia wyręcza naszą skórę w jej własnych procesach odnowy i regeneracji. Tu jest zresztą podobnie. Taka jest moc i siła natury. No i jeszcze ma to działanie przeciwzapalne glistnik, czyli jeżeli mamy oko wyschnięte, czerwone, rozognione, to alkaloidy działają jak zimny kompres. Chodź do Lisław, bo nam po prostu obkurczają naczynia krwionośne, które z powodu tego podrażnienia się rozszerzyły i nam przynoszą natychmiastową ulgę w pieczeniu oka na przykład, tak? I we wszystkich stanach zapalnych. Mamy jeszcze takie problemy jak na przykład zmętnienie rogówki, blizny wszelkiego rodzaju. Rogówka to jest ta pierwsza soczewka oka, tak? To ta pierwsza jakby barykada. I jeśli mamy silny uraz jakiś, czy zapalenie, czy wirusa, bo na przykład może być też opryszczka oka, to wszystko to potem, nawet jak choroba ustąpi, może zostawić bliznę. Blizna to jest taka nieuporządkowana tkanka, która rozprasza światło zamiast je przepuszczać, czyli gdzieś tam się nam to wszystko załamuje i przez to też gorzej widzimy. Jakie działanie ma glistnik? Słuchajcie, on ma działanie keratalityczne, czyli tak jak kwasy stosujecie, czasami kobitki stosują na skórę, właśnie które mają działanie złuszczające, dokładnie tak samo robi glistnik. On delikatnie, bardzo delikatnie zmiękcza ten zrogowaciały nabłonek i powoduje, że się pozbywamy właśnie tych blizn, które gdzieś w oku są. A dodatkowo jeszcze nam głęboko regeneruje, bo jak już mówiłam przed chwilą, on stymuluje też podziały komórkowe, także w tej podstawowej warstwie rogówki, więc nowa tkanka narasta nam szybciej, w sposób bardziej uporządkowany i powoduje wygładzenie również powierzchni oka i rogówki. No tak jak w każdym innym miejscu na naszym ciele, tak? Jak troszeczkę dokonamy takiego, starą skórę czy starą powierzchnię gdzieś tam zetrzemy, to ta nowa tkanka nam narasta już piękna, głaciutka i zdrowa. No i teraz, moi drodzy, te takie bardziej poważne choroby, czyli na przykład zaćma, czyli katarakta, czyli degeneracja soczewki. Nasza soczewka składa się głównie z wody i z białek. I teraz z wiekiem, pod wpływem promieniowania słonecznego, różnych chorób, wolnych rodników, które wiecie, że degenerują nasze komórki, te białka zaczynają się utleniać i zaczynają się zbijać w takie grudki. To jest taki proces mętnienia, no powiedzmy, że to oko to jest taką szybą, przez którą my coraz mniej widzimy, bo
osadza nam się na niej jakiś taki brud, jakiś nie wiadomo co, światło się nie chce przebijać i widzimy jak przez mgłę, tak? Niby widzimy, ale właśnie jak przez taką mgłę, czyli zaćma. No i moi drodzy, jaka jest tutaj rola glistnika? Glistnik ma działanie enzymatyczne. Między innymi te krople z Hareckiego to jest taki koktajl tych enzymów, który ma za zadanie stymulować nam procesy, tak zwane procesy autolizy, czyli samoczynnego rozpuszczania się uszkodzonych struktur białkowych. I w ten sposób glistnik bardzo nam pomaga istotnie w walce z tą zaćmą. To jest bardzo logiczne i bardzo sensowne. Dodatkowo on wspiera nam metabolizm wewnątrzsoczewkowy, ułatwia usuwanie produktów, przemiany materii, tak, które też mogą sprzyjać zmętnieniu, czyli to on nie skrobie nam tego jako tak, tylko przywraca nam tę biochemiczną równowagę, żeby w niektórych przypadkach zahamować ten proces zmętnienia, a jeżeli są takie zmiany wczesne, to spróbować je cofnąć i tak się zdarza, że nawet czasami te zmiany cofnąć się potrafią, a już na pewno potrafią wystopować. No i teraz są te dwie choroby, czyli jaskra i zwyrodnienie plamki żółtej, gdzie Wy bardzo często pytacie, mówicie, no bo ja słyszałam, że pomaga. I tak i nie. Dlaczego? Zacznijmy od jaskry i od przyczyn. Słuchajcie, w naszym oku krąży taka wodnista ciecz, która właśnie nam odżywia tkanki, tak? Ona musi odpływać gdzieś, I jeżeli te kanały odpływowe, one się zatykają albo zostają w jakiś sposób mechanicznie zablokowane, to ciśnienie w oku nam rośnie. Mamy wzrost ciśnienia w tym oku, tak? I ono dosłownie jakby nam zgniata też naczynia krwionośne i ten nerw wzrokowy, który jest na dnie oka, powodując, że to nam umiera. Oczywiście tego przyczyn ciśnienia wewnątrz gałkowego może być wiele, ale jeżeli właśnie przyczyną jest to zatkanie jakby tych naczyń, przez które przepływa ciecz wodnista, to glistnik może nam tutaj w pewien sposób pomóc. Dlatego, że on pełni rolę takiego jakby, Zolisiu, chodź, drenażu. Między innymi dlatego, że działa rozkurczowo na naczynia krwionośne i w ten sposób, jak one się rozkurczają, nie ma już takiego spięcia, to ta ciecz łatwiej tam może przepływać. A poza tym, co jest niezwykle ważne, alkaloidy glistnika mają też właściwości chroniące komórki nerwowe, więc nawet jeżeli to ciśnienie w oku jest nieco podwyższone, to glistnik pomaga nerwowi wzrokowemu właśnie przetrwać w tych trudnych warunkach, dlatego że poprawia jego ukrwienie, poprawia jego dotlenienie, czym rozszerza też naczynia krwionośne i powoduje, że to wszystko lepiej tam krąży. Ale tylko w ten sposób. To nie jest tak, że glistnik nam wyleczy jaskrę, bo nam ustabilizuje ciśnienie wewnątrz oka, które jest spowodowane zupełnie czym innym, tak? No na to musicie zwrócić uwagę. To jest bardzo ważne. No i ostatnią chorobą jest AMD, czyli zwyrodnienie plamki żółtej. I tutaj plamka żółta to jest takie centrum siatkówki, jakby to wiecie, nieodpowiedzialne za czytanie, rozpoznawanie twarzy. I co się dzieje w przebiegu tej choroby? Dzieje się to, że pod siatkówką gromadzą się też złogi. Przede wszystkim z czasem to są takie głównie toksyczne odpady metaboliczne. I dochodzi do jakby wrastania nieprawidłowych naczyń krwionośnych, tak to można określić, które niszczą potem fotoreceptory. I tak tworzy się właśnie to zwyrodnienie plamki żółtej. To są bardzo skomplikowane sprawy, ja staram się Wam opowiedzieć tutaj w 3 słowach, no ale wiecie, ale mniej więcej to na tym polega. I teraz tak,
glistnik, on nam oczywiście może uszczelniać naczynie, jak już mówiliśmy, między innymi przez flawonoidy, kwasy organiczne, które działają wzmacniająco na ściany naczyń krwionośnych, czyli między innymi zmniejszają ich kruchość, czyli one nie pękają, tak jak czasami pękają w zwyrodnieniu plamki żółtej. Może też ograniczać nam wysięgi, które się tam dokonują w przebiegu tej choroby. Może nam przez poprawę mikrokrążenia wypłukiwać te toksyny, między innymi z tej warstwy siatkówki, gdzie dochodzi do nieprawidłowości, czyli jak taki filtr biologiczny nam działa, po prostu nam dokonuje tam jakiegoś sprzątania, tak? Ale kochani, moim zdaniem tutaj też może to mieć tylko i wyłącznie działanie wspomagające. Dlaczego? Już Wam mówię. Albo dobra, podsumuję Wam wszystko. Krok po kroku powiem, dlaczego glistnik tak, albo dlaczego glistnik nie. Dobrze? Więc uważajcie. Co my tam mieliśmy? No, to zmęczenie, tak? To w zmęczeniu tak. Dlatego, że to jest domena alkaloidów, jak wspominałam. One natychmiast działają na układ nerwowy, na układ mięśniowy, skurcz puszcza, bo taka jest natura farmakologiczna tej rośliny. Po prostu rozluźnie nam to mięśnie i skurcz akomodacyjny nam puszcza. Tutaj glistnik jak najbardziej. W zaćmie, katarakcie też, bo tutaj walczymy z białkiem, tak? Te krople bezpośrednio docierają do oka i on jest takim jakby biologicznym rozpuszczalnikiem. Trawi nam to, co tam nam zmętniało, co nie jest potrzebne. To jest czysto chemiczny, enzymatyczny proces i naprawdę mogą być tutaj efekty bardzo spektakularne. Ale w jaskrze nie, bo jak Wam powiedziałam, często budowa anatomiczna oka powoduje jaskrę, tak? Często to są głębokie zmiany w naczyniach i o tym właśnie Wam też przed chwilą powiedziałam. Jeżeli my mamy głębokie zmiany w naczyniach, to nam glistnik tego nie wyprostuje. On może nam pomóc odetkać, tak? Dokonać drenażu, ale jeżeli ta jaskra wynika z wady budowy oka, z zaawansowanej miażdżycy, tak? O to właśnie chodzi głównie w tych zmianach w naczyniach, same krople nie zmienią konstrukcji tego oka, ani nie wyleczą Wam miażdżycy. On może być tutaj wsparciem, w jakiś sposób pomagać, ale krople z glistnika Wam tej jaskry nie wyleczą. Tak samo nie wyleczą Wam plamki żółtej. Między innymi dlatego, że ta plamka żółta jest w tylnej ścianie jakby oka. I te krople muszą też przebyć bardzo długą drogę, żeby dotrzeć w odpowiednim stężeniu i tam zadziałać. To się tak do końca nie udaje, a poza tym zwyrodnienie plamki żółtej jest też związane z wiekiem, ze stanem organizmu, ze stanem układu krążenia, z dietą naszą. Więc glistnik, owszem, tak jak wspominaliśmy, może tutaj zadziałać, może też działać ochronnie, czyli przede wszystkim antyoksydacyjnie, ale on już, jeżeli nam tam umarły fotoreceptory, tak jak Wam przed chwilą charakteryzowałam tę chorobę, to glistnik już tego nie cofnie. Nie cofnie. On nam to może zastopować, tak? On nam to może w jakiś sposób przynieść nam ulgę, ale on nam nie cofnie i nie dajcie sobie tego wmówić, bo po prostu nie ma takiej możliwości. Nie cofnie Wam zwyrodnienia plamki żółtej, albo ani nie wyleczy Wam jaskry wtedy, kiedy macie zwyrodnienia naczyń w związku z miażdżycą, a już na pewno nie z jakąś anatomiczną budową oka. No nie ma takiej możliwości. Ale się nagadałam, ale mam nadzieję, że ja Wam to wszystko wytłumaczyłam i że Wy to rozumiecie. Że glistnik to jest silna substancja, no ale w ramach swoich możliwości, tak? No nie przeskoczy tego, czego nie jest w stanie przeskoczyć. Więc musicie na to zwrócić uwagę. Musicie też zwrócić uwagę, że to nie jest żaden steryd ani nic, który Wam zadziała z poniedziałku na wtorek. Też musicie dać mu czas. Musicie być cierpliwi, żeby on mógł te wszystkie rzeczy, które czasami latami się tam te zmiany dokonują, żeby on mógł je wyprostować, ale on tego przecież na Boga nie zrobi w dzień, ani nawet w tydzień. Musicie dać mu czas. Czyli w zmęczeniu oka, w podrażnionych oczach, w zapaleniu spojówek, w skurczu akumulacyjnym, we wczesnej zaćmie, tak? On jak najbardziej. Proszę, stosujcie go, bo on jest super do tego. Ale nie dajcie sobie wmówić, no i ja powinnam powiedzieć, on jest cudowny, on we wszystkim pomaga. Nie, ja jestem z Wami uczciwa.
Nie dajcie sobie odsuwać jakichś, nie wiem, innych sposobów, które mogłyby pomóc, albo albo nie wiem, albo jakichś zabiegów, bo wy uwierzycie, że glistnik jest wam w stanie wyleczyć, całkowicie cofnąć jaskry albo zwyrodnienie plamki żółtej, bo on tego w stanie nie jest zrobić. Więc kochani, ja myślę, że już dosyć tego, bo ten film chyba trwa z godzinę, nie? Ale chciałam wam to wszystko wytłumaczyć, bo ciągle są wątpliwości. Starałam się, też musiałam się przygotować do tego materiału. To nie jest to, że ja mam to wszystko w głowie, bo nie mam. Ale przygotowałam się solidnie do tego materiału, żeby wam o tym wszystkim opowiedzieć i żebyście wy mieli świadomość tego, jak to wygląda z punktu widzenia i anatomii, i genezy chorób, i tego naszego cudownego glistnika, który jest fantastyczną rośliną. No dobra, to już bez zbędnego przedłużania. Trzymajcie się, ściskam was i do następnego razu. Pa!